Cześć! Dzisiaj testuję samochód, którego na pewno nie kupisz w salonie. Nie kupisz. I kropka. A to dlatego, że Volkswagen XL1 został wyprodukowany w liczbie zaledwie 250 sztuk, z czego tylko 200 jest przeznaczonych na sprzedaż. O, przepraszam, nie jest. Było, bo już zostały sprzedane. Jakim cudem samochód, który kosztuje prawie $500 000 złotych i ma szyby na korbki, wzbudził takie zainteresowanie klientów? Albo inaczej, po co Volkswagen inwestuje 13 lat pracy w jeden projekt, na którym nie ma, jak widać, zamiaru zarabiać? W tym filmie postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Odpowiedzmy sobie jednak na pytanie, po co ja właściwie testuję samochód, którego nie można kupić bez względu na stan konta. Otóż testuję to dlatego, że to jest jedyny w Polsce egzemplarz superoszczędnego samochodu, któremu niestety paradoksalnie nie dane było zostać autem służącym do oszczędzania. Dlatego, że kiedy zakręconym inżynierom stawia się bardzo ambitne zadanie, aby samochód docelowo palił poniżej litra na 100 km, to nakłady na taki projekt rosną nieproporcjonalnie. I wtedy każdy kolejny zaoszczędzony gram paliwa kosztuje tyle, co szyb naftowy. Co przekłada się na finalną cenę 111 000 euro. Za te pieniądze można by było kupić 94 000 litrów paliwa, co nawet w takim samochodzie jak Golf R wystarczyłoby na przejechanie 1 000 000 kilometrów. A to oznacza, że nie chodziło tu tak naprawdę o oszczędność paliwa. Chodziło o sprawdzenie, czy damy radę, czy uda nam się wyprodukować tak oszczędny samochód, że na przejechanie 1 kilometra będzie potrzebował mniej energii niż 100-watowa żarówka przez godzinę świecenia oczywiście, albo też będzie w stanie utrzymywać prędkość 100 km na godzinę przy pomocy zaledwie 8 koni mechanicznych. Dali radę, ale kosztem fajnych patentów, ciekawych kompromisów i czasem niestety bolesnych wyrzeczeń. Idea tego samochodu jest prosta. Weźmy silnik diesla, do tego dołóżmy silnik elektryczny i już mamy oszczędną hybrydę. Tak też robi konkurencja, ale Volkswagen poszedł o krok dalej. Wzięli silnik 1.6 TDI i wycięli z niego połowę, czyli zostawili 2 cylindry i pojemność 0,8. W ten sposób uzyskali silnik, który daje 48 koni mechanicznych, dołożyli do tego 27-konny silnik elektryczny i na końcu uzyskali bardzo ciekawą liczbę. 69 koni mechanicznych. Ale potem zaczęła się walka o dwa najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia celu parametry, które miały ostatecznie wpłynąć na spalanie i na osiągi, czyli o masę własną i o aerodynamikę. I to właśnie ta walka kosztowała najwięcej czasu, pieniędzy i niestety wyrzeczeń. Zacznijmy od aerodynamiki. Ten samochód wygląda zjawiskowo, ale to nie jest szczególnie piękne zjawisko. Wydaje się, że ten samochód projektowali nie tyle designerzy, co sztab informatyków i fizyków, którzy wprowadzili do komputerów określone wzory, a z drugiej strony wypadło to coś. Auto tak niskie, że zrobienie klasycznych otwieranych drzwi nie wchodziło w grę. Te podnoszone drzwi sprawiły, że tu w dachu mamy odpowiedni otwór, dzięki któremu jesteśmy w stanie usiąść w tym samochodzie z godnością. Auto o kształcie kropli, szersze z przodu, węższe z tyłu, na wąskich oponach. 115 z przodu, 145 z tyłu. Auto tak wąskie, że fotel pasażera został cofnięty tak, by pasażer ramionami nie przeszkadzał kierowcy. A z tego powodu, że pasażer wylądował nieco dalej od konsoli środkowej, zaoszczędzono również na poduszce powietrznej dla niego. A więc auto, które stawia jak najmniejszy opór z przodu i tak skutecznie jak to możliwe pozbywa się tego powietrza z tyłu. Coś jeszcze? O tak. Lusterka stawiały zbyt duże opory, dlatego zostały zastąpione przez kamery. Kształt tej obudowy kamery jest tak przemyślany, aby w deszczową pogodę krople nie zasłaniały widoczności. Nawet klamki zostały uznane za wroga publicznego i wkomponowane do nadwozia. Płaskie podwozie również jest wzorem aerodynamiki, do tego żadnych wystających antenek i wspaniały efekt. Współczynnik oporu powietrza to zaledwie 0,189. Założę się, że Twój kot ma więcej. Teraz czas powalczyć o masę własną i tutaj najważniejszym, zarazem najdroższym elementem jest monokok z włókien węglowych, który jest lekki, wytrzymały i ma wiele innych zalet. Ogólnie jeśli chodzi o materiały, jest super lekki i wytrzymały. Tu mówimy o materiale, który się nazywa CFK, co oznacza materiał jakiś tam sztuczny, wzmocniony włóknem węglowym. Użyto go 21%, 22% z kolei jest wszelkich materiałów lekkich, takich jak aluminium, czy też przykładowo ceramika, bo tarcze zastosowane w tym samochodzie są ceramiczne, nic że drogie, ważne, że lekkie. No i 23% to są różnego rodzaju stopy, stal i inne metale. Reszta
To są elementy elektroniczne, elektryczne, wyposażenie itd. Przednie koła są tak wąskie, że zaoszczędzono również na wspomaganiu kierownicy. Elektryczne sterowanie szybami? Wolne żarty. Tu znajdziemy korbkę, bo tak jest lżej. Zresztą jeśli chodzi o szyby, to boczne szyby są plastikowe, tylnej nie ma wcale, a ta przednia ma grubość zaledwie 3,2 mm. Nawet farba w tym samochodzie jest inna. Jest ekstra cienka i waży 2 razy mniej niż w innych samochodach. No i w ten sposób dochodzimy do imponujących 795 kg masy własnej tego samochodu. Co w porównaniu do Golfa, na przykład w wersji 1.6 TDI, który waży 1200 kg, oznacza, że różnica jest 400 kg. Co z kolei tłumaczy, dlaczego 90-konny Golf przyspiesza w porównywalnym czasie do setki, co ten samochód. No i w ten sposób, łącząc efektywny napęd hybrydowy, do tego niską masę własną, do tego niskie opory aerodynamiczne, uzyskujemy ten wspaniały parametr, czyli 0,9 litra na 100 km. I w połączeniu z zaledwie 10-litrowym zbiornikiem paliwa i niewielką w sumie baterią, bo zaledwie 5,5 kWh, daje to nam wszystko łącznie zasięg 500 km. Kiedy oglądamy ten samochód z zewnątrz i słuchamy o jego wszystkich parametrach, to wydaje się, że w środku znajdziemy, nie wiem, dotykowe ekrany, laserowe wskaźniki i joystick zamiast kierownicy. Tymczasem wsiadamy i zaraz po tym, jak minie nam szok, po tym jak uderzymy się głową w podsufitkę, przynajmniej w przypadku dwumetrowca, to okazuje się, że w środku widzimy całkiem takie zwykłe wnętrze. Oczywiście tu i ówdzie jakiś motyw karbonowy, tu i ówdzie parę jakichś nowych przycisków, ale przeważnie widzimy znajome zegary, pokrętła i przełączniki. Po włączeniu przycisku Start aktywuje się tryb elektryczny, więc słyszymy tylko jakieś elektryczne szmery. Tu jest odpowiednia ikonka, która mówi, jesteśmy teraz w trybie jazdy na samych elektronach. Możemy to oczywiście wyłączyć, ale jeśli nawet pozostawimy to włączone, to i tak w razie potrzeby silnik spalinowy pomoże nam osiągnąć jakieś tam dodatkowe przyspieszenie. No i ruszamy, prawda? Teraz przed nami jest dosyć nierówna droga i tu pokażę Wam od razu pierwszy problem wynikający z oszczędności na wyciszeniu i jest takiej, a nie innej konstrukcji zawieszenie i jakby całego samochodu. Popatrzcie, jakie są odgłosy, kiedy poszczególne koła wjeżdżają w dziury. To wszystko niestety bardzo dobrze słychać. Również jeśli chodzi o komfort, to odczuwamy każdą tą nierówność bardzo dokładnie. Plusem jest oczywiście to, że samochodem się steruje niemal jak go-kartem, czyli jakieś szybsze zmiany kierunku jazdy. Tutaj kierownica bezpośrednio bardzo wyraźnie steruje przednimi kołami i one, mimo że są takie wąskie, to jednak bardzo ładnie radzą sobie z nadawaniem właściwego kierunku. I teraz tak, na bateriach przejedziemy około 50 km, tyle deklaruje producent, ale jeśli będziemy jechać nieco szybciej, przyciśniemy mocniej gaz i tak dalej, no, zresztą kiedy przyciskamy gaz, to słyszymy, że z tyłu pomaga nam właśnie silnik spalinowy, no to wtedy uzyskamy oczywiście nieco gorszy zasięg na samym prądzie. Gdybyśmy chcieli jechać na samym prądzie, pewnie w zależności od stylu jazdy to może być, nie wiem, 30 albo 40 km. I teraz, kiedy mocniej wciśniemy gaz, to okazuje się, że to wyciszenie, które słyszeliśmy, kiedy wjeżdżaliśmy do dziury, wyciszenie, które słyszeliśmy, kiedy jechaliśmy na samym prądzie, bo słychać jednak było, że ten silnik nie działa tak jak, nie wiem, w innych hybrydach czy w Tesli, gdzie słyszymy taki szmer elektrycznych jakichś urządzeń. Tutaj raczej to chodzi jak, nie wiem, jak elektryczna golarka, natomiast jeśli już wciskamy mocno i włącza się silnik elektryczny, no to wtedy to wyciszenie z przeciętnego zamienia się raczej w słabe i ten silnik brzmi tak dosyć ciekawie. Ja bym powiedział, że to jest brzmienie, nie wiem, słuchajcie zresztą sami, z czym Wam się to kojarzy? Mi się kojarzy z taką pompowaną łodzią, która, prawda, z tyłu ma jakiś taki dwusów, który sobie wesoło terkocze i płyniemy sobie po jeziorach mazurskich. Może to jest przesadzone odrobinę, ale jedno jest pewne, wyciszenie w tym samochodzie jest zdecydowanie za słabe, ale z drugiej strony, jakbym był projektantem tego samochodu i bym odpowiedział sobie na pytanie, czy będziemy mieli samochód, który pali powyżej litra, a więc niestety projekt nieudany i będziemy mieli ciszej w środku, czy poniżej litra, a więc jestem bohaterem projektu dany i będzie to głośnie w środku, no to oczywiście wybrałbym to drugie. No i tak też zrobili projektanci. A więc w środku jest głośno, ale bardzo, bardzo oszczędnie. Wyciszenie na postoju.
51,4. Samochód robi dziwne wrażenie w pierwszych chwilach z uwagi na brak lusterek. Patrzymy tam, gdzie powinny być i nic. Trzeba się przyzwyczaić do tego, aby wzrok kierować nieco niżej, tu na drzwi, gdzie mamy ładny, kolorowy obraz, który z mojego punktu widzenia dwumetrowca, jest niestety nieco przycięty w górnym lewym rogu ze względu na taki, a nie inny kształt drzwi. Tutaj po prawej stronie z kolei widzę dosyć dużo odblasków, które też mi przeszkadzają odrobinę. Dosyć ciekawym zjawiskiem jest też toczenie się w dół. Popatrzcie, droga biegnie z minimalnym pochyleniem w dół. Ja mam na prędkościomierzu 110 km na godzinę. Nogę mam zdjętą z gazu. Silnik jest wyłączony. Tutaj widać na ekranie zresztą, że nic kompletnie się nie dzieje. Po prostu się toczymy, nie odzyskujemy energii, nie zużywamy energii. Przejechaliśmy już, nie wiem, z pół kilometra, mamy 100 na godzinę, ale to dlatego, że właśnie droga zaczęła troszkę piąć się pod górę, ale za chwilę będzie kolejny zjazd w dół. Straciliśmy póki co 20 km na godzinę i wciąż się toczymy. Teraz znów droga biegnie w dół i my, uwaga, toczymy się bez żadnych strat energii. Zwróćcie uwagę, mamy 85 na liczniku, droga biegnie w dół i praktycznie prędkość utrzymuje się bez żadnych zmian. No troszkę schodzimy w dół. Dobra, zrobiło się 80, ale przejechaliśmy już ponad kilometr i ten samochód wciąż toczy się, jakby był popychany niewidzianą ręką. Także tutaj aerodynamika zdecydowanie robi swoje, niewielka masa robi swoje i znów mamy pod górkę i znów zaczynamy tracić prędkość. W każdym razie przejechaliśmy pewnie już w trakcie tego opowiadania z 1,5 kilometra i mamy wciąż całkiem niezłą prędkość. A teraz dodajemy gazu. Na początek lekko dodaję, teraz mocniej i słyszymy, do akcji wchodzi znów dwucylindrowy diesel. Przejechałem już 14 km od chwili startu, zużyłem około 10% baterii, więc myślę, możemy zrobić już pierwsze wstępne podsumowanie. Mamy średnią prędkość 29 km na godzinę, dystans 14 km, zasięg pełny wciąż ponad 400 km, zużycie paliwa 1,3, a więc jest nieco więcej niż przewiduje producent, ale też jechałem znacznie szybciej miejscami niż przewiduje producent, dlatego że jechałem tutaj w okolicach 120 km na godzinę. Tak więc chwilowo, jak widać, chwilowe zużycie paliwa, kiedy silnik spalinowy, jak słychać zresztą, pracuje, jest w okolicach 5,3, 5,4, ale wystarczy, że zdejmę nogę z gazu i momentalnie widzimy 0. Czy jazda Volkswagenem XL1 jest nudna? No cóż, dla mnie nie, dlatego że ja sam jestem inżynierem i bawi mnie obserwowanie, jak ten cały skomplikowany mechanizm działa. Ale rozpatrywanie tego samochodu przez pryzmat samego tylko zużycia paliwa moim zdaniem jest błędem, dlatego że ten samochód jest dowodem na to, że każde, nawet najbardziej skomplikowane i ambitne zadanie da się wykonać. I to właśnie zrobił Volkswagen, pokazując reszcie branży. Popatrzcie, daliśmy radę. Obiecałem Wam też, że odpowiem, dlaczego Volkswagen nie ma zamiaru zarabiać na tym projekcie i dlaczego na sprzedaż przeznaczył tylko 200 samochodów. A to dlatego, że ten samochód od początku był projektowany jako zbyt futurystyczny i był tylko dowodem na techniczne możliwości koncernu. A właściwie dowodem na ich rozpiętość, dlatego że kiedyś, pamiętacie, Volkswagen zaprezentował Bugatti Veyrona i wszyscy inni producenci super samochodów oszaleli na punkcie pobicia jego maksymalnej prędkości. A Volkswagen tam już za bardzo nie walczył. Szybkie samochody to już było. Teraz pokażemy Wam coś innego, z zupełnie innego końca skali. No i pokazali.